Rozgwieżdżone niebo. Widok, który zachwycał ludzkość od zarania dziejów. Dziś coraz trudniej go jednak podziwiać. Zanieczyszczenie światłem sprawia, że na nocnym niebie widać coraz mniej. W tym programie pokażemy, jakie niesie to zagrożenia i jak wygląda ochrona ciemnego nieba. Zapraszamy na Astronarium. Na czym polega problem zanieczyszczenia światłem? Można to zrozumieć patrząc na to, jak wygląda powierzchnia naszej planety widziana nocą z orbity. Z tej perspektywy każde większe miasto wygląda jak świetlista wyspa na kurczącym się oceanie ciemności. Ten oślepiający wręcz blask rozlewa się na bardzo duże obszary, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej. Co więcej, takie zalane światłem tereny zajmują coraz większą powierzchnię. A jakie mogą być tego skutki? Tu musimy zejść na ziemię i spojrzeć, jak zmienia się nocne niebo wraz z ilością światła. W sprzyjających warunkach jesteśmy w stanie dostrzec blisko 2000 gwiazd. Sztuczne światła sprawiają jednak, że mieszkając w przeciętnej wielkości aglomeracji nie zobaczymy ich więcej niż 200. A są i takie obszary, gdzie ta liczba spada do zaledwie kilkudziesięciu najjaśniejszych obiektów, a nocne niebo przez cały rok jest jaśniejsze nawet niż w czasie pełni księżyca. No dobrze, a dlaczego mówimy przy tym o zanieczyszczeniu? Rzecz w tym, że znaczna część światła, które sprawia, że na niebie coraz mniej widać, jest zupełnie niepotrzebna. To dosłownie świetlne odpadki, a ich efekty odczuwają nie tylko astronomowie. Okazuje się, że nadmiar światła nocą może być szkodliwy dla nas wszystkich. Przekonajmy się zatem, jak sobie z nim poradzić i w jaki sposób chronić piękno ciemnego nieba. W poszukiwaniu ciemnego nieba wiele osób wybiera się na wyprawę w Bieszczady. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie nadal da się uciec od wszechobecnego zanieczyszczenia światłem. Bieszczadzkie niebo przyciąga z tego względu licznych pasjonatów astronomii i astrofotografii. Takich naturalnych ostoi ciemności jest jednak coraz mniej. To dlatego pojawiają się inicjatywy mające pomóc je zachować. Góry Izerskie. Na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych nieopodal Szklarskiej Poręby znajduje się Izerski Park Ciemnego Nieba. To pierwsze takie miejsce w Polsce. Utworzony w 2009 roku objął tereny zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy. Jak mówią jego twórcy, chodziło nie tylko o zachowanie naturalnych ciemności. Powstanie parku było także próbą zwrócenia uwagi na problem rosnącego zanieczyszczenia światłem. Coraz więcej osób, szczególnie mieszkających w miastach, tego ciemnego nieba nie może doświadczyć. Na przykład w Polsce około 50% populacji nie może obejrzeć Drogi Mlecznej z miejsca, w którym mieszka, więc te parki ciemnego nieba powstają po to, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na problem tego, że tego ciemnego nieba wciąż ubywa, a z drugiej strony, żeby dać możliwość zobaczenia tego nieba, jak ono wygląda w postaci naturalnej albo zbliżonej do naturalnej, czyli z dużą liczbą gwiazd, z Drogą Mleczną, z wszystkimi tymi obiektami, które są ozdobą nocnego nieba. Góry Izerskie okazały się doskonałym miejscem do założenia takiego parku ciemnego nieba, bo raz to niebo jest tutaj w miarę ciemne, a z drugiej strony spotkaliśmy sporo osób, które nam pomogły po prostu w realizacji tego pomysłu. I w ten sposób powstał tak naprawdę pierwszy transgraniczny park ciemnego nieba na świecie. Zaletą tego miejsca jest to, że wewnętrzna część gór izerskich, te dwie doliny na przykład, tutaj praktycznie nie ma sztucznego światła nocnego, zewnętrznego.
W obszarze parku znajdują się dosłownie 3 miejsca, w których przebywają ludzie, włączając to turystów. Ukształtowanie terenu jest takie, że tą naszą dolinę ze wszystkich stron otaczają grzbiety górskie, więc one stanowią swego rodzaju przynajmniej częściową zaporę dla tego sztucznego światła, więc to dzięki temu tu jest dość ciemno. No, nie jest to naturalnie ciemne niebo, ale ono jest wystarczająco ciemne, żeby zobaczyć chociażby Drogę Mleczną bez problemów od horyzontu po zenit. Tu na izerskim niebie gołym okiem przeciętnego obserwatora można dostrzec powiedzmy 1800 gwiazd, natomiast na niebie, na przykład w Wrocławiu, tych gwiazd jest na pewno typu 200-300 do obejrzenia, więc wyraźnie mniej. Możemy też sprawdzić, o ile jaśniejsze jest niebo w stosunku do nieba naturalnie ciemnego, to ono jest, to izerskie, około 1,5 razy jaśniejsze. Natomiast niebo we Wrocławiu może być w stosunku do naturalnego jaśniejsze nawet 40-krotnie. No, są miejsca na świecie, w którym to jest nawet 50, 60 czy 100-krotnie, czyli to niebo już jest jaśniejsze niż naturalne niebo w czasie pełni księżyca. Izerski Park Ciemnego Nieba to miejsce, w którym można się przekonać, jak wiele tracimy przez nadmiar sztucznego światła nocą. Co ciekawe, jego funkcjonowanie opiera się wyłącznie na dobrej woli okolicznych władz, mieszkańców oraz turystów. Żadnych przepisów dotyczących używania oświetlenia nie ma, bo w Polsce niestety nie posiadamy regulacji prawnych dotyczących na przykład ograniczenia zanieczyszczenia świetlnego, takich działających regulacji. Więc na przykład nie można nazwać Izerskiego Parku Ciemnego Nieba rezerwatem, ponieważ nie ma narzędzi na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmusić, jeśli chodzi o zaprzestanie używania oświetlenia nieprawidłowego. Park istnieje raczej na zasadzie umowy między 6 instytucjami. Nie chcemy nakazywać, zakazywać, ale raczej wskazywać, jak można racjonalnie używać oświetlenia. Czyli oprócz tego, że pokazać, jak wygląda to niebo, że ono jest rzeczywiście ważne, to też jak można je chronić, nie rezygnując z używania nocnego oświetlenia w miastach, wsiach i miejscach, w których przebywamy. Izerski Park Ciemnego Nieba to wyjątkowy przykład działań na rzecz ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym. O ciemne niebo można jednak zadbać nie tylko na takim odludziu. Sztuczne światło towarzyszy wszystkim ludzkim osiedlom. Czy to możliwe, aby chronić ciemne niebo, nie rezygnując z tych cywilizacyjnych zdobyczy? Przykłady takich działań znajdziemy w Sopotni Wielkiej. Ta niewielka miejscowość w Beskidzie Żywieckim jest siedzibą Stowarzyszenia Polaris. Tworzy je grupa pasjonatów, którzy od lat prowadzą liczne działania edukacyjne na rzecz astronomii i szeroko rozumianego zainteresowania kosmosem. Jako pierwsi w Polsce stworzyli także program ochrony ciemnego nieba, przekonując, jak i dlaczego warto ograniczać zanieczyszczenie światłem. Do współpracy udało im się zaangażować m.in. władze lokalnej gminy. Inicjatywa Obszaru Ochrony Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej to w sumie jest inicjatywa oddolna, czyli nasze stowarzyszenie jako lokalna organizacja pozarządowa starała się pokazać na początku piękno ciemnego nieba. Chcieliśmy tu prowadzić obserwacje i przyjeżdżaliśmy tu tak naprawdę z całej Polski. Okazało się jednak, że niestety z czasem zaczęły wkraczać lampy uliczne. W związku z tym albo trzeba by było uciekać dalej w nieskończoność w miejscach, które już praktycznie nie istnieją pod względem ciemnego nieba, albo po prostu to ciemne niebo zawalczyć. I tak udało nam się w tym przypadku pozyskać dofinansowanie razem z Urzędem Gminy Leśnia na modernizację całego oświetlenia ulicznego w naszej miejscowości. Praktycznie ochrona ciemnego nieba jest bardzo prosta, bo mówimy o tym, że nie trzeba kompletnie wygaszać oświetlenia, tylko trzeba zrobić coś na zasadzie kompromisu, tak żeby uliczne lampy świeciły tylko w dół z płaską szybą, a nie emitowały światła w niebo. Oczywiście to nie tylko chodzi o niebo, chodzi także o nasze domostwa, tak, o nasze okna, które przecież powinny być nieoświetlane nocą. Problem zanieczyszczenia światłem zauważyli jako pierwsi astronomowie, bo to oni mają najbardziej wrażliwe detektory w postaci oczu, ale i także oczywiście teleskopów, które zauważają zanieczyszczenie światłem. Natomiast w rzeczywistości chodzi tutaj o to, że wpływa to także na wiele innych aspektów, takie jak bezpieczeństwo, lepiej oświetlone ulice, mniej wypadków, nieoślepianie kierowców, mniej wypadków, również ekonomia, mniej światła uciekającego w niebo, 40% światła ucieka tylko w dół, 60% do góry, kiedy lampa ma wypukły klosz, a więc jest to absolutne marnotrawienie także energii elektrycznej. No, także innych aspektach, na przykład kultura. Pamiętajmy przecież, że gdyby nie to ciemne niebo, które obserwował Mikołaj Kopernik i Jan Heweliusz, nie mielibyśmy dzisiaj takiej pozycji w świecie jako Polska.
pasjonaci ze Stowarzyszenia Polaris chcą dzielić się swoim doświadczeniem w walce z zanieczyszczeniem świetlnym. W tym celu przygotowali ogólnopolską akcję Dark Sky Poland. Chcą przekonywać, że warto chronić ciemne niebo, a także, że nie trzeba w tym celu rezygnować z oświetlenia. Wystarczy eliminować to nieprawidłowe. Wyznaczyliśmy 5 regionalnych liderów, którzy będą mieli za zadanie informować w swoich takich cennych, przyrodniczo jeszcze ciemnego nieba oczywiście obszarach, takich jak Bieszczady, Izery, Warmia i Mazury czy Wielkopolska, Puszcza Notecka, że tam trzeba to ciemne niebo jeszcze ochronić. Sopotna Wielka stała się takim trochę przykładem tego, że można działać współmiernie razem z oświetleniem ulic i ochronić ciemne niebo jednocześnie. Da się to zrobić. To nie jest tak, że muszą zapaść egipskie ciemności, prawda? I niestety jest problem taki, że w tych innych regionach kraju tego jeszcze nie zauważają niektórzy. Głównie mówimy tu o samorządach, głównie mówimy również o samych mieszkańcach, którzy no niestety nieświadomie często zanieczyszczają światłem przydomowym swoje otoczenie, tak, również właśnie ciemne niebo, czy stwarzając problem w przyrodzie. W ramach tego projektu chcemy zwrócić uwagę na kwestię tego, że tak naprawdę niewiele trzeba. To jest podobnie jak to, że idąc spać wygaszamy telewizor, czy zakręcamy kran, żeby nie kapała woda, oszczędzając w tym przypadku naturalne środowisko. Podstawowymi zasadami ochrony ciemnego nieba jest przede wszystkim zastosowanie lamp z płaską szybą, a nie wypukłym kloszem. Jak niestety bardzo często można jeszcze spotkać tego typu oprawy nie tylko na ulicznych słupach, ale i także niestety w sklepach. Druga sprawa to mamy już LED, a więc światło białe, które niestety jest bardziej powszechnie dostępne, bo producenci głównie takie oprawy oświetleniowe w tym przypadku oferują na rynku, jest niestety szkodliwe. O tym właśnie musimy powiedzieć, że światło białe zaburza wydzielanie procesu melatoniny w organizmie, jak także zwróćmy uwagę, że niestety światło białe bardziej właśnie zanieczyszcza ciemne niebo. Natomiast nie jest to taki problem, wystarczy zerknąć sobie na opakowaniu, jest podana zawsze barwa światła i starajmy się wybierać barwę ciepłą, czyli do 3000 kelwinów. To nie jest praktycznie żadna różnica cenowa, ba nawet są tańsze te oprawy, ponieważ są mniej popularne. Natomiast trzecim podstawowym zasadem jest także to, że racjonalnie korzystajmy ze światła, a więc nie świećmy światłem całą noc. Jeśli nie pamiętamy, żeby go wygasić, zainstalujmy na przykład czujnik ruchu. Te kilka zasad powoduje, że można zaoszczędzić i energię, i ciemne niebo. Jakie znaczenie ma ochrona ciemnego nieba? Odpowiedzi na to pytanie poszukują naukowcy, którzy w 2019 roku spotkali się na międzynarodowej konferencji w murach Politechniki Krakowskiej. Jak przekonują, zanieczyszczenie światłem to problem nie tylko dla astronomów. Liczne badania wskazują, że nadmiar sztucznego światła szkodzi wszystkim organizmom żywym. Jedną z kluczowych dyscyplin, która zajmuje się m.in. badaniem jego wpływu na nasze funkcjonowanie, jest tak zwana chronobiologia. Chronobiologia to jest taka nauka, która zajmuje się uporządkowaniem w czasie procesów fizjologicznych w organizmach. Oczywiście my najwięcej chcemy wiedzieć o człowieku, ale człowiek żyje w przyrodzie. Wobec tego to jest również uporządkowanie procesów w otaczającym człowieka świecie. I tutaj już dochodzimy do tego, że żyjemy na Ziemi, która obraca się wokół własnej osi i w związku z tym mamy połowę czasu, kiedy jest wystawiona na działanie Słońca, połowa nie i wobec tego mamy dzień i noc. I tak to się zaczęło i tak było fajnie, dopóki nie pojawiła się żarówka oświetlająca ulicę, a potem już się potoczyło, dlatego że światło w zasadzie w tej chwili jest dostępne w sposób nieograniczony, bez limitu, bez wyobraźni, że może być to nadmiar. Dla ludzi i innych organizmów o aktywności dziennej noc jest czasem odpoczynku. Natomiast jest cały szereg organizmów o aktywności nocnej, dla której noc jest czasem pobierania pokarmu, szukania partnerów seksualnych, aktywności wszelakiej, natomiast dzień to jest czas odpoczynku. No i teraz zaczynają mieć konflikt interesów, dlatego że zabranie ciemności zwierzętom, tym, które mają na przykład aktywność nocną, dezorganizuje ich życie, zabranie ciemności ludziom, którzy wtedy powinni spać, też dezorganizuje im życie. Najbardziej podstawowy mechanizm, którego to dotyka, to jest tak zwany zegar molekularny. Jeżeli przez nadmiar światła, przez jego obecność w niewłaściwym czasie zaburzymy funkcjonowanie zegara, to zaburzamy funkcjonowanie całego ekosystemu, a więc nie tylko człowiek, a więc nie tylko zwierzęta, które koło niego żyją, ale również cały świat zewnętrzny jest
przez ten nadmiar światła popsuty. W przypadku człowieka mamy dodatkowy jeszcze aspekt, bo to nie tylko jest to światło zewnętrzne, że sobie zapalimy latarnię, że nam będą reklamy świeciły w oczy, ale człowiek ma wspaniałe urządzenie w postaci smartfonów, laptopów, telewizorów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, które emitują światło, a człowiek najchętniej ogląda telewizję wieczór, a młodzież najchętniej gra przy pomocy swojego komputera właśnie wieczór. To dodatkowe skażenie światłem, oprócz tego zewnętrznego, jest to wewnątrz naszych mieszkań i z naszej własnej ręki. A ponieważ na ogół jeszcze te urządzenia emitują światło z dużą komponentą niebieskiego, to mamy znów konflikt interesu, ponieważ niebieskie światło stymuluje aktywność taką intelektualną. Wobec tego, jak włączymy wieczór komputer, to nawet jeżeli nam się strasznie chce spać, to po godzinie jesteśmy rzeźcy i możemy jeszcze długo, długo pracować. Natomiast jednocześnie to hamuje wydzielanie melatoniny, czyli hormonu ciemności, no i komórki w organizmie nie dostają informacji, że jest ciemno, że trzeba iść spać, że trzeba przestawić metabolizm i wszystko jest rozregulowane własnymi rękami naszymi. Eksperci ostrzegają przy tym, że w Polsce poziom zanieczyszczenia światłem rośnie bardzo szybko. Sytuację pogarsza zanieczyszczenie powietrza i duża ilość pochmurnych nocy. A pośrednio także brak przepisów, które regulowałyby kwestie poprawnego oświetlenia. To, czym ja się głównie zajmuję, to jest łuna świetlna, czyli rozjaśnienie nieba przez oświetlenie naziemne, gdzie światło w dużej mierze, czasem w większym stopniu już w dół idzie w górę, rozprasza się na aerozolach w atmosferze, typu pyły zawieszone w zimie, a emisja smog. Mamy powiązania zresztą dosyć ścisłe, tym się też zajmowałem, między poziomem smogu a jasnością nocnego nieba. Jeżeli mamy niebo zachmurzone, te same światło naziemne, odbite od chmur, dają oświetlenie powierzchni gruntu wyższe często niż od księżyca w pełni. Mamy 30% więcej nocy księżycowych w mieście niż powinniśmy mieć. Księżycowych w cudzysłowie, właśnie związane z tym odbiciem od chmur. I co gorsza, no ktoś powie w porządku, ale w miastach ekosystemy są już zaburzone i znikome. Ale jak się okazuje, wystarczy jedna źle oświetlona leśniczówka na obrzeżach Parku Narodowego albo dom w obszarze chronionym i ta jasna plama na niebie już jest widzialna. W Polsce mamy w sumie jedno prawo, to jest rzeczywiście, które określa poziom oświetlenia powietrza mieszkalnego przez zewnętrzne źródło światła. Tam jest podane 5 źródeł, ja pamiętam, na poziomie ściany powinno być. Uznaje się, że oświetlenie wyższe jest uciążliwe dla mieszkańca, ale to jest praktycznie przepis martwy, bo nikt o nim nie pamięta. Drugi przepis, który można byłoby ewentualnie wykorzystać, to jest to, że mówiące o tym, że promieniowanie elektromagnetyczne nie może być uciążliwe dla człowieka. A że światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym, czyli można bazując na tym przepisie, zakładając, że prawda, odpowiedni urząd będzie świadomy tego, że światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym, można by to było wykorzystać. To są jedyne dwa prawa. W Polsce nie ma w prawie polskim coś, co by się nazywało zanieczyszczenie światła. Nie istnieje coś takiego. O tworzenie przepisów chroniących ciemne niebo zabiega Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Ta zrzeszająca astronomów z całego świata organizacja prowadzi też liczne kampanie edukacyjne, aby uświadamiać zagrożenia związane z zanieczyszczeniem świetlnym. Jedną z nich jest ogólnoświatowa akcja Globe at Night. Globe at Night has been in existence for about 12 years. Kampania Globe at Night jest prowadzona już od kilkunastu lat. Zaangażowało się w nią ponad 100 krajów, dostarczając ponad 180 000 pomiarów od mieszkańców. W ramach tej akcji prosimy ludzi o zrobienie czegoś bardzo prostego. Trzeba wyjść nocą na dwór i spojrzeć w niebo, na wskazany gwiazdozbiór. Następnie należy porównać to, co uda się zobaczyć, z 7 różnymi rysunkami. Pierwszy pokazuje, jak ta konstelacja wyglądałaby z wielkiego miasta, gdzie widać jedynie kilka gwiazd. Ostatni to obraz nieba, na przykład w Parku Narodowym, z całymi setkami widocznych gwiazd.
Nie trzeba ich jednak liczyć. Wystarczy wybrać, który rysunek odzwierciedla najsłabsze gwiazdy, jakie jesteśmy w stanie dostrzec. Te dane pomogły nam na wiele różnych sposobów. Mieliśmy szczególnie duży odzew z Polski, z tzw. astrobaz. To szkolne obserwatoria, które od lat konsekwentnie dostarczają nam pomiarów. Patrząc na wyniki naszej kampanii w Polsce, widać duże skupiska danych tam, gdzie znajdują się właśnie astrobazy. Możecie być z nich dumni, ponieważ ich wyniki są dla nas niezwykle cenne. Their measurements are very valuable. Dane pochodzące m.in. z projektu Globe at Night pokazują, że zanieczyszczenie światłem stało się problemem globalnym i wymaga pilnej uwagi. About 80% of the whole world Około 80% ludzi na świecie żyje pod niebem, na którym nie da się zobaczyć drogi mlecznej. W Europie ta liczba jest nawet nieco większa. A w Stanach Zjednoczonych połowa ludności żyje w tak zwanym ciągłym zmierzchu. Nigdy nie doświadczają tak naprawdę ciemności. Chodzi rzecz jasna o najgęściej zaludnione miasta. Sytuacja pogarsza się globalnie o mniej więcej 7% rocznie. Jednak na całym świecie są podejmowane kroki, aby temu zaradzić. Kilka krajów w Europie wprowadziło przepisy mające przeciwdziałać zanieczyszczeniu światłem, co jest fantastyczne. Chile także zrobiło wiele w tym kierunku. Z kolei w USA 18 stanów przyjęło regulacje chroniące ciemne niebo na stanowym poziomie. Jednak trzeba jeszcze wiele pracy. but a lot more work has to be done. In my opinion, Moim zdaniem najgorsza jest w tym wszystkim pewna erozja dziedzictwa kulturowego. Ludzie, którzy mieszkają w miastach, jeśli nigdy nie oglądają prawdziwie ciemnego nieba, nie wiedzą nawet, co stracili. I ciężko ich przekonać, aby coś zmienić. and it is hard to convince them of what they've lost. Zanieczyszczenie światłem sprawia, że coraz więcej osób nie zna widoku prawdziwie rozgwieżdżonego nieba. Zjawisko, które utrudnia astronomiczne obserwacje, niesie jednak także poważne zagrożenia. To, czy uda się powstrzymać powódź niepotrzebnego światła, zależy w dużej mierze od nas samych. A nasze codzienne decyzje mogą przesądzić o tym, jak będzie wyglądało niebo, które widzimy nocą nad głowami. Jak się okazuje, ciemność jest nam potrzebna nie tylko po to, aby podziwiać gwiazdy. Warto przy tym pamiętać, że w ochronie ciemnego nieba nie chodzi o to, aby całkowicie zrezygnować z używania światła, a jedynie, aby korzystać z niego rozsądnie. To był program Astronarium. Jak zwykle dziękuję za uwagę i do zobaczenia.